ekonomicznym przeglądzie z Łukaszem Kobierskim w dzisiejszym programie. Planowane reformy w Chinach. Chiny zamawiają setki statków. Minister spraw zagranicznych Ukrainy w Chinach. Kamala Harris i J.D. Vance o Chinach. Co czeka Chiny po wyborach w USA? Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Paweł Wierzchowski i Łukasz Kobierski, witam. Dzisiaj niedziela, godzina 9, czas rozpocząć chiński przegląd informacji ekonomicznych. Przygotowaliśmy dla Was dosyć ciekawe materiały. No i słuchajcie, zaczynamy od pierwszego materiału dotyczącego planowanie reformy w Chinach, czyli będziemy mówić troszeczkę na temat plenum. Tak jest. W tamtym tygodniu też mówiłem o plenum na tyle, ile było wiadomo z aktualnych informacji. Wiadomo było też, że za kilka dni pojawi się ich więcej. No i mamy, więc wracam z nimi, dlatego że mamy tekst, który został opublikowany na chińskich stronach, na chińskim portalu informacyjnym Xinhua, dotyczący planowanych reform. No to dużo powiedziane, ale to o tym będę zaraz mówił. No i też pojawiły się teksty z cytatów różnych z Xi Jinpinga, które jego przemówienia podczas tego plenum. Więc zaczynamy. Pierwszy cytat. Mówił tutaj Xi Jinping tak: w szczególności doniosłe zmiany o skali nieobserwowanej od stuleci przyspieszają na całym świecie. Konflikty regionalne i niepokoje wciąż się pojawiają, problemy globalne stają się bardziej dotkliwe, a zewnętrzne próby stłumienia i powstrzymania Chin nasilają się. Chiny weszły w okres, w którym strategiczne możliwości, ryzyka i wyzwania współistnieją, a niepewność i nieprzewidywalność rosną. Również wydarzenia typu czarny łabędź i szary nosorożec mogą wystąpić w dowolnym momencie. Także tutaj władze chińskie zauważają, że to środowisko międzynarodowe jest niepewne i trzeba być gotowym na to. No i co dalej z tego wynika? Mówią dalej o tym, że potrzeba jest udoskonalenia instytucji i mechanizmów sprzyjających tworzeniu nowych, wysokiej jakości sił wytwórczych zgodnie z warunkami lokalnymi. Ustanowimy mechanizmy zapewniające wzrost finansowania dla branż przyszłościowych, ulepszymy politykę i system zarządzania w celu promowania rozwoju strategicznych branż, takich jak technologie informatyczne, nowej generacji, sztuczna inteligencja, lotnictwo, kosmonautyka, nowa zielona energia, materiały przyszłości, sprzęt wysokiej klasy, biomedycyna i technologia kwantowa, a także pokierujemy powstające gałęzie przemysłu w stronę solidnego i uporządkowanego rozwoju. Także w sumie to można było się tego spodziewać, bo to jest powrót do wcześniejszej też retoryki Xi Jinpinga i w ogóle tego całego KPH, że my idziemy teraz w stronę nowych technologii, nowych sił wytwórczych, jak oni to nazywają, i na to będzie kładziony nacisk, no i pieniądze się znajdą, można tak powiedzieć, także to jest zachęta też dla przedsiębiorców, firm, że słuchajcie, no, na te sektory to różne ulgi, zniżki, dotacje, subsydia będą. Ja bym to tak skomentował. Tu też ciekawy fragment. Będziemy działać szybciej, aby budować łańcuchy przemysłowe i dostaw, które są samowystarczalne i umożliwiają kontrolę ryzyka. W tym kontekście właśnie chciałbym tutaj dodać, że użyto znaku chińskiego, który mówi o tym, że trzeba tu nadać priorytet lub szybkie działanie w czymś, podkreślając pilność i znaczne zajęcie się tym bez zwłoki. To jest ciekawe, bo zazwyczaj się używało innego znaku chińskiego, który mówił o tym, że po prostu trzeba pracować nad czymś, a tutaj zwracam na to uwagę, że wygląda na to, że to jest pilna potrzeba takiego utworzenia niezależnego łańcucha przemysłowego i dostaw, i na to będzie duży nacisk nałożony też przez kolejne lata ze strony Komunistycznej Partii Chin. Oczywiście to też wynika z środowiska międzynarodowego, gdzie Chiny czują się wciąż zagrożone na arenie międzynarodowej.
Dalej, promowanie reform w celu stopniowego podnoszenia ustawowego wieku emerytalnego w sposób ostrożny i uporządkowany, zgodnie z zasadą promowania dobrowolnego uczestnictwa przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej elastyczności. Też uważam, że interesujące, dlatego że jak wiemy, chińskie społeczeństwo się starzeje i ten temat podwyższenia wieku emerytalnego wciąż wraca. Tak, żebyście wiedzieli, jak wygląda obecnie wiek emerytalny, to dla mężczyzn jest to 60 lat, a 55 lat dla kobiet pracujących umysłowo, a 50 lat dla kobiet pracujących fizycznie. Więc ten próg jest dosyć niski, a średnia wieku już tam podchodzi pod 80 lat. Także widzimy, że ta reforma emerytalna jest konieczna, ale na pewno spotka się z dużą niechęcią Chińczyków i w sumie to trochę wygląda tak, że dużo się już o tym mówiło wcześniej, ale jest tak trochę przeciągane to, tak, że na później. Podejrzewam, że w tym przypadku może być podobnie, no ale kiedyś trzeba będzie to zrobić. O samorządach lokalnych. Ja mam takie pytanie, ten system emerytalny w Chinach, to ile procent społeczeństwa obejmuje? No bo on nie jest powszechny. To znaczy, on jest powszechny. Powszechny jest, okej. Jest powszechny, tylko że bardzo różnią się kwoty, które otrzymujesz na emeryturze, bo ci, którzy mają to wiejskie huko, czyli tam są zameldowani, no to oni mają niskie te emerytury, że na przykład typu rzędu przeliczeniu na złotówki 300 zł, tak? 300-400, to zależy oczywiście od regionu. A z kolei jeśli masz huko, czyli to zameldowanie miastowe jakimś w Szanghaju, no to będzie parę tysięcy. Także to jest duża różnica. Także no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że bardziej to nawet nie chodzi o kwestię pieniędzy w tym zmianie systemie emerytalnego, tylko o to, że często było tak, że osoby starsze opiekowały się dziećmi, wnukami. I oni by pewnie, sens jest taki, że no, jeśli będę musiała dłużej pracować, no to już wtedy nie będzie trudniej opiekować się dziećmi i tak dalej, i tak dalej. A poza tym można sobie dorobić, ale te zmiany emerytalne to czy w Europie też widzimy, jeśli są zmiany, nawet chcemy zmienić coś o rok, dwa, no to jest duża niechęć społeczeństwa. Dzięki, rozumiem. W kontekście samorządów lokalnych mówi się o tym w tym plenum, że więcej zasobów fiskalnych będzie przeznaczone na samorządy lokalne. Rozszerzone mają zostać źródła dochodów podatkowych na szczeblu lokalnym i przyznanie samorządom lokalnym większych uprawnień do zarządzania podatkami. Podejmiemy kroki w celu przesunięcia poboru podatku akcyzowego i będą one stopniowo przekazywane samorządom lokalnym. No, też jestem ciekawy, czy ta zmiana nastąpi, bo w pewnym sensie władze centralne miały władzę też alokacji części środków do samorządów lokalnych, no i tym samym mogli też kontrolować tych różnych kacyków i różnych przedstawicieli tych samorządów, ale z drugiej może to być też taki krok naprzód albo taka ucieczka do przodu, kiedy te samorządy lokalne mają teraz duże problemy finansowe, są zadłużone, no żeby przesunąć tą odpowiedzialność jeszcze bardziej, tak, że no zobaczcie, my tutaj wam przeznaczyliśmy środki, macie więcej tych środków i nie potraficie sobie z tym poradzić, tak, może to będzie taki test i mógłby być wtedy powrót do wcześniejszych zasad, które mamy obecnie, finansowania samorządów, ale to uważam, że też trzeba obserwować dalej, jak to będzie wyglądało. A jeszcze dodano, że ustanowią system monitorowania i regulacji całego długu samorządów lokalnych, a także długoterminowych mechanizmów zapobiegania i łagodzenia ukrytego ryzyka zadłużenia. Oczywiście mówi się też o tym zadłużeniu wielokrotnie, ale jakby konkretów trochę brak, tak? No bo system monitorowania i regulacji. No, monitorowany to jest, mamy wiedzę, ile ten dług wynosi. No ale tak by co z tym dalej robić? Więc na to dalej nie mamy odpowiedzi. Dalej, będziemy promować wysokie standardy otwarcia sektora finansowego, systematycznie i ostrożnie promować internacjonalizację juana. Będziemy robić stałe postępy w zakresie badań i rozwoju oraz stosowania cyfrowego juana. Także
podobnie już w poprzednich latach mówiło się i o internacjonalizacji juana oraz o tym cyfrowym juanie. No na razie to idzie dosyć powoli. No może trochę ta wojna z Rosją pomogła na pewno w internacjonalizacji juana, a z cyfrowym juanem ja mam wrażenie, że trochę ten temat ucichł, chociaż no tutaj na plenum wrócił. Ja już dawno nie czytałem jakichś też informacji o cyfrowym juanie, o tym, że on miałby jakoś zrewolucjonizować bankowość czy w ogóle finanse światowe. Ale być może będą jakieś takie zmiany wprowadzane, bo pamiętajmy, że te cele, które oni sobie wyznaczyli, no to są na kolejne 5 lat, czyli do 2029 roku. Kolejna rzecz. Należy wspierać zdolne przedsiębiorstwa prywatne, aby objęły przywództwo w podejmowaniu głównych zadań związanych z krajowymi badaniami technologicznymi, a także dalej otwierać główną krajową infrastrukturę badań naukowych dla firm prywatnych. No, to można powiedzieć, że na plenum w 2013 roku też o tym się mówiło, że no większa rola tych przedsiębiorstw prywatnych i tak dalej, żebyśmy tutaj inwestowali. No tak generalnie raczej nie jest. Moim zdaniem bardziej idzie wszystko w stronę koncentracji władzy KPH, także nad przedsiębiorstwami prywatnymi, oczywiście już tymi większymi, bo pan z jakąś tam budką, no to nie będzie temu podlegał, ale te wyższe to już są pod mackami KPH. No ale tak, żebyście też wiedzieli, to generalnie rola sektora prywatnego w Chinach jest duża i sektor prywatny stanowi podstawę chińskiej gospodarki w zasadzie, odpowiada za 50% wpływów podatkowych, ponad 60% produktu krajowego brutto i ponad 70% innowacji technologicznych i zapewnia ponad 80% miejsc pracy w miastach, tak? Bo tutaj głównie dane mamy statystyczne dla miast. Także to nie jest też, że tutaj tylko są jakieś firmy państwowe, tak? No, rola tego kapitału prywatnego jest ważna, no, ale musi być pod wpływami Komunistycznej Partii Chin w zasadzie. Już tutaj wspominałem o systemie Huko i mówi się też o tym, że prawdopodobnie będzie jakaś reforma tego systemu i mówi się o tym, że wdrożymy systemy umożliwiające ludziom uzyskanie rejestracji gospodarstwa domowego i dostępu do podstawowych usług publicznych w miejscach stałego zamieszkania. Będziemy naciskać, aby osoby uprawnione, które przeprowadziły się z miast, z terenów wiejskich, korzystały z tych samych praw, co zarejestrowani lokalni mieszkańcy, w odniesieniu do ubezpieczenia społecznego, wsparcia mieszkaniowego i dostępu do obowiązkowej edukacji dla ich dzieci mieszkających z nimi. Przyspieszymy również proces przyznawania stałego pobytu miejskiego tym osobom. Bo to jest tak, że jest huko miejskie, huko wiejskie i jesteś przypisany trochę tak ja bym mieszkał w Krakowie i przeprowadził się do Warszawy i mam to huko, nazwijmy to krakowskie, no to mieszkając w Warszawie to nie obowiązują mnie różne, na przykład, nie wiem, żłobki, tak? No to nie miałbym darmowego żłobka, tak? Albo opieki zdrowotnej też bym nie miał, musiałbym w Krakowie mieszkać. I o systemie, i to nie jest mało osób, które z tym problemem się borykają, dlatego że liczy się, że około jest 300 milionów osób, które właśnie z terenów wiejskich przyjeżdżają do miast pracować, no ale mają inne huko. Także no to byłby duży krok naprzód i na pewno by to mogło wesprzeć też przeprowadzkę dla rodzin i tak dalej. No to mógłby być też pod kątem wzrostu liczby urodzeń jakiś mały krok naprzód, moim zdaniem. I ostatni temat. Udoskonalimy systemy polityki i mechanizmy zachęty w celu zwiększenia wskaźnika urodzeń i będziemy dążyć do zbudowania społeczeństwa przyjaznego nowym urodzeniom. Podniesiemy odliczenia podatku związanego z opieką nad dziećmi i w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Dołożymy większych starań, aby opracować system usług opieki nad dziećmi w ramach świadczeń publicznych i zapewnić wsparcie dla żłobków. Także też tu zauważono, już od powiedzmy kilkunastu lat widzą, że ten wzrost urodzeń jest niski, więc trzeba tutaj działać. Więc jakieś małe pomysły są w tym celu. Czyli tutaj wsparcie żłobków, pewnie wsparcie finansowe, jakieś dodatkowe, różne testy przeprowadzano.
Oczywiście tych tematów, które w tym dokumencie po plenum było oczywiście więcej, były też dotyczące armii, o tym, że tu trzeba reformować armię, reformować instytucje w armii i wiele innych elementów, ale tutaj wybrałem bardziej te pod kątem gospodarczym, które uznałem za najistotniejsze. I tak jak mówię, te cele mają być osiągnięte do 2029 roku. To będzie wtedy 80. rocznica Chińskiej Republiki Ludowej. Więc tu nadchodzące 5 lat będzie też decydującym okresem dla celów partii, jakim jest zbudowanie nowoczesnych socjalistycznych Chin, co jest celem do 2035 roku. Ale tak jakbym miał podsumować, no to do tych założeń to trzeba z takim sceptycyzmem podejść, dlatego że dużo już obiecywano też w ostatnich latach, a już gorzej było z realizacją. I tak samo tutaj mamy takie ogólniki często. Czasami są jakieś dokładniejsze plany, co chcą zrobić, no ale to jest rzadkość. Raczej są takie ogólniki, że tu trzeba zreformować, tu trzeba zmienić, no ale to zobaczymy przez następne 5 lat, czy to się uda, bo zazwyczaj, tak jak mówię, z tym systemem HUKO to już ten temat wraca kilkanaście lat i nic nie zrobiono w tym temacie. I wielu innych, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Czy jakiś, Paweł, komentarz do tego? Wiesz co, wydaje mi się, że no jak dla mnie to cały czas ja nie widzę jakichś takich zasadniczych zmian, tak? To, co się proponuje, no to są jakieś kosmetyczne rzeczy w stosunku do tych problemów demograficznych, problemów, jeżeli chodzi o rynek pracy, problemów, jeżeli chodzi o nieruchomości. Wydaje się, że dobry moment, czyli to plenum, żeby coś nawet radykalnego i być może jakąś reformę, tak, czy jakieś dodatkowe też, nie wiem, obciążenia, no coś wprowadzić, coś, co byłoby bardziej odważne. Ja tego nie widzę, no ale być może tak, nie wiem, ty masz inny pogląd tutaj, tak? Nie, ja podobnie tak to postrzegam, że jest szansa, była na to szansa teraz pokazać i nic się nie dzieje. No też giełda zareagowała, bo tam mamy spadki tak 2-3% w tym tygodniu na giełdzie w Szanghaju przynajmniej. Także giełda zareagowała, że no słuchajcie, no spodziewaliśmy się czegoś innego i były też duże oczekiwania przed plenum, dużo artykułów i takiego dużego ferworu, ale też i w chińskich mediach, że tutaj tu zmiany są różne potrzebne, tu reformy i tak dalej. No i dostaliśmy coś takiego bardzo ogólnego, dla każdego coś miłego, że będziemy tu wszystko robić, tak? Tylko, ale jakieś konkrety, tak? Ale co, no gdzie, właśnie. Kiedy i jak? No mamy, że niby 5 lat, tak? No ale za 5 lat to już mało kto będzie pamiętał, tak, no, o wielu rzeczach. I wiesz, i to może zaskakiwać, no bo tu władza mogła, no nie, to nie jest tak jak na Zachodzie, że ona musi się tutaj krygować i niepopularne reformy, tak, no to trzeba jakoś pod płaszczykiem czegoś innego wprowadzać. No tu można było nawet takie rzeczy, które może byłyby mniej popularne, wprowadzić, no a myślę, że trochę zmarnowany czas, no bo za jakiś czas będzie, kiedy te problemy jeszcze bardziej narosną, no będzie trudniej. Wiesz, jeżeli nie teraz, no to kiedy, tak? Za powiedzmy kilka lat, kiedy no będzie, wiesz, recesja, no raczej warto się reformować wtedy, kiedy jeszcze tej recesji nie ma, chociaż niektórzy twierdzą, że ona jest, a władza, że tak powiem, troszeczkę nagina te wskaźniki gospodarcze. No zdecydowanie, tak, no ale na razie jest decyzja taka, że no nie zmieniamy, tak. Są jakieś widocznie obawy też partii, podejrzewam, żeby nie robić jakiegoś takiego ferworu w społeczeństwie na wszelki wypadek. Dobrze, myślę, że możemy przejść do następnego tematu. I kolejny temat dotyczy zamówień na budowę statków w Chinach, które wzrosły znacznie w pierwszej połowie roku i liczba tych nowych zamówień wzrosła o 44% w pierwszym półroczu tego roku w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli no dosyć wysoko 44%.
I tak, zamówienia na budowę statków o łącznej nośności ponad 54 milionów ton stanowi prawie 75% globalnej łącznej liczby zamówień i wzrosła o 8 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim, zgodnie z danymi Ministerstwa Przemysłu Technologii Informacyjnych HRL. I spośród 18 głównych typów statków Chiny zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem nowych zamówień na 14 z nich. Także na 18 różnych statków, 14 zbudowanych przez Chińczyków. I ze względu na dużą liczbę zamówień na te statki zyska sektor oczywiście stoczniowy i prawie podwoił się sektor stoczniowy w ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku w porównaniu z rokiem poprzednim. I przychody wzrosły o 26% do 253 miliardów juanów, czyli około 35 miliardów dolarów. Jeszcze z takich ciekawostek, co poszukałem, tak żebyśmy trochę więcej wiedzieli na ten temat sektora stoczniowego, to Chiny mają drugą co do wielkości flotę żeglugową na świecie i produkują również 96% światowych kontenerów transportowych i ponad 80% światowych dźwigów typu ship to shore i są właścicielami 7 z 10 najbardziej ruchliwych portów na świecie, wliczając tutaj Hongkong. A według raportu CSIS, to jest amerykańskiego think tanku, łączne wsparcie państwa dla chińskich firm w branży żeglugi i budowy statków wynosiło około 132 miliardów dolarów w latach 2010-2018. Także to jest też kolejny sektor, który jest dotowany przez rząd i zdecydowanym są liderem na świecie, jeśli chodzi o budowę statków, tutaj bezkonkurencyjnym. Tam na dalszych miejscach to jest dopiero Japonia, Korea Południowa, tak, druga jest Korea, potem jest Japonia, a potem jest daleko, prawie nikt. Tam dalej są Włochy, Francja, ale to już takie mało tonażowe statki, jakby licząc całość, bo mam tutaj też dane z Financial Times, to za 2022 rok Chiny budowały około statków o tonażu 26 milionów ton, Korea 50 Chiny, gdzieś milionów ton, a Korea około 30 i Japonia trochę ponad 20, a Włochy to już czwarte, to tak gdzieś 2 miliony. Także kolosalna jest różnica między tymi państwami. Też nie wydaje się, żeby się miało to zmienić, bo już jeśli mają tutaj prymat, nie sądzę, żeby się to miało zmienić. A tak jakbyśmy spojrzeli, 20 lat temu, to wtedy właśnie czy Japonia, czy Korea przodowała. Amerykanie też się jeszcze liczyli. Teraz Amerykanie są daleko w tyle. I to też wraca w wyborach prezydenckich, że kiedyś tyle rzeczy robiliśmy, tak, a teraz to wszystko robią Chińczycy, więc powinniśmy ten przemysł, także stoczniowy, odbudowywać u nas, bo oprócz takiego kontekstu handlowego, to jest też ten kontekst militarny, bo jeśli mamy stocznię, to jesteśmy też w stanie produkować może nie jakieś najlepsze lotniskowce, tak, przykładowo, ale jakieś okręty mniejsze czy fregaty jesteśmy w stanie budować też. I Chińczycy to cały czas robią i budują i też zresztą flota chińska jest najszybciej wojenna, jest najszybciej rozwijającą się na świecie. Zresztą też już jeśli chodzi o liczebność, wyprzedziła Stany Zjednoczone. Jeśli o tonaż, to jeszcze im brakuje, ale liczebnościowo już są więksi niż Stany Zjednoczone. Tak, tutaj Azja już od dłuższego czasu przoduje i dominuje, jeżeli chodzi o ten przemysł. A Chiny ze względu i na produkcję stali i technologię zaczynają tutaj też dominować. To 40% robi wrażenie. I wiesz co, jak na razie ja nie widzę, jeżeli chodzi o przyszłe lata, żeby się coś miało zmienić, tak, jeżeli chodzi o ten sektor, tak.
Zdecydowanie tak. No i nie musiałbym sprawdzić, tego nie sprawdziłem, czy ten sektor jest dalej dotowany. Podejrzewam, że tak, może nie na taką skalę, jak to było wcześniej, bo to zazwyczaj tak wygląda, że kiedy już dojdą na czoło te firmy czy branże chińskie jakieś na arenie światowej, to już te dotacje są przenoszone na jakieś inne miejsca. Tak, ale pewnie jeszcze coś by się tam znalazło, bo to też są różne powiązania partyjne i tak dalej. Także tam jakieś dotacje na pewno wciąż są. Okej. A my przechodzimy do ministra spraw zagranicznych Ukrainy w Chinach. Tak, to dosyć ciekawe spotkanie. Tak trochę znienacka, bo nikt się nie spodziewał, nie było wcześniej informacji na ten temat i tak trochę z dnia na dzień się dowiedzieliśmy, że będzie wyjazd. I 4-dniowy, ale to jest taki trochę, wiadomo jak z tymi wizytami, że tak one pełne nie są, tak, bo ktoś przylatuje we wtorek i liczymy to jako dzień wizyty, a w sumie po prostu tam był, a tak z nikim się nie spotkał. No ale 4-dniowa wizyta, ale najważniejsza to była wizyta i spotkanie z Wang Yi, czyli z ministrem spraw zagranicznych Chin, no, ale to jest też typowe, że minister spraw zagranicznych spotyka się z ministrem spraw zagranicznych. Ale ciekawe, że oni spotkali się nie w Pekinie, tylko spotkali się w Kantonie, także na południu Chin. I była to pierwsza oficjalna wizyta szefa dyplomacji Kijowa od wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku, a rozmowa trwała ponad 3 godziny, tak jak się mówi, i podobno dłużej niż planowano. Plany były na krótszą rozmowę, rozmowa trwała ponad 3 godziny. Takie mamy informacje. I podczas spotkania z chińskim odpowiednikiem minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba powiedział, że Kijów jest gotowy do współpracy z Moskwą, gdy będzie ona gotowa do negocjacji w dobrej wierze. Dodał jednak, że po stronie rosyjskiej nie widać obecnie takiej gotowości. Tak wynika z oświadczenia ukraińskiego MSZ. I dalej Kuleba mówi: jestem przekonany, że sprawiedliwy pokój na Ukrainie leży w strategicznym interesie Chin, a rola Chin jako globalnej siły na rzecz pokoju jest ważna. Co dalej mówił Kuleba? Przypomniał, że Ukraina niedawno rozpoczęła negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej i ta decyzja jest nieodwracalna. Ukraiński minister spraw zagranicznych podkreślił, że rosyjska agresja jest nie tylko przeszkodą dla rozwoju Ukrainy, utrudnia również międzynarodową stabilność, rozwój dobrosąsiedzkich stosunków, w szczególności rozwój handlu między Chinami a Europą. Więc w sumie taka trochę retoryka, że my i tak będziemy już na zachodzie, tak? Więc musicie przyjąć to do wiadomości. No a jeśli chcecie też współpracować z Zachodem, czyli przyszłościowo też z nami, no to tu trzeba jak najszybciej rozwiązać kwestię wojny. Co na to Wang Yi? Chiny uważają, że rozwiązanie wszelkich konfliktów musi ostatecznie rozpocząć się od powrotu do stołu negocjacyjnego, a rozstrzygnięcia wszystkich sporów muszą zostać osiągnięte za pomocą środków politycznych. Także to też typowa retoryka chińska, że my jesteśmy za tym, żeby rozmawiać, tylko że przy tym stole muszą być też Rosjanie, tak? Bo inaczej się nie da rozmawiać o przyszłym pokoju. Co dalej mówi Wang? Ostatnio zarówno Rosja, jak i Ukraina zasygnalizowały swoją gotowość do negocjacji w różnym stopniu, chociaż warunki i czas jeszcze nie dojrzały. Popieramy wszelkie wysiłki, które przyczyniają się do pokoju. I też Wang powiedział, że Chiny będą nadal wysyłać pomoc humanitarną na Ukrainę i wyraził nadzieję, że Kijów podejmie skuteczne środki w celu ochrony bezpieczeństwa chińskiego personelu i instytucji na Ukrainie. Także takie mamy informacje. Generalnie to i Zełenski od dawna też ma nadzieję, że Chiny będą jakoś wpływały na Rosję, ponieważ oba kraje wzmocniły więzi podczas wojny. Jednak tak jak wydaje się, on stracił też cierpliwość po tym i to było zauważalne po globalnym szczycie pokojowym w Szwajcarii, gdzie oskarżył Chiny o pomaganie Moskwie w podważaniu tego szczytu, ale też podczas spotkania w Shangri-La, o którym tutaj też mówiłem, tam też dosyć mocno skrytykował Chiny za wsparcie dla Rosji. Ale była krytyka, ale z drugiej strony mamy teraz tutaj wizytę Kuleby,
No jestem dosyć ciekawy, o czym oni rozmawiali, bo w zasadzie ja też nie widzę jakiejś radykalnej zmiany w stanowisku Chin, która mogłaby pomóc w zacieśnięciu więzi między Ukrainą a Chinami i chińskimi inicjatywami pokojowymi. To myślę, że to jest taka trochę sytuacja, że Ukraińcy pojechali do Chin, bo to już szukają różnych już metod, a z drugiej strony też pokazują może Zachodowi, że słuchajcie Zachód, jeśli wy nie będziecie nas wspierać, no to my będziemy szukać jednak tego pokoju z Chinami. A to może wam się nie podobać. Albo oczywiście współpracy gospodarczej, tak, odbudowy Ukrainy, bo o to też idzie gra, tak, i o tym się mówi, kto będzie odbudował Ukrainę. Niemcy, Amerykanie, Chińczycy właśnie, kto da więcej, może też tak być. No tak, nie wiemy jak te listopadowe wybory się zakończą w Stanach Zjednoczonych, bo tam w sumie teraz jest dosyć remisowo, jeżeli chodzi o sondaże. Myślę, że dobry ruch ze strony Ukrainy, bo wiesz, to jest też tak, że nawet jeżeli nic nie ustalili, no to na przykład ta strona zachodnia nie wie tego, strona rosyjska też nie wie tego, tak? No bo jeżeli rozmawiali na temat rozejmu, pokoju, no to możemy sobie wyobrazić, że pewne rzeczy są utajnione, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, ewentualne ustępstwa ze strony Ukrainy, tudzież też, jeżeli chodzi na ten moment o współpracę, tak, ukraińsko-chińską. A więc ja bym liczył na to, że takie rozmowy i wizyty będą coraz częstsze, tak? Bo tutaj skoro nie ma przełamania żadnej zmiany na froncie, no to ten konflikt obie strony będą chciały dyplomatycznie rozwiązać. No i Rosjanie, jak widzimy, dosyć dużą ofensywę tutaj już zrobili, taką dyplomatyczną. No i myślę, że też właśnie jest czas na stronę ukraińską, a trzeba rozmawiać ze wszystkimi w sumie mocarstwami światowymi. Pomijanie Chin no byłoby nierozsądne. Zdecydowanie. Ja jeszcze tutaj dodam, że oprócz tego spotkania z Kulebą były jeszcze dwa spotkania, bo przepraszam, nie z Kulebą, tylko z Wang Yi, to Kuleba też spotkał się z gubernatorem prowincji Guangdong i mówił też, że prowincja właśnie Guangdong i obwód mikołajowski współpracują od 1994 roku i zachęcił chińskie władze i przedsiębiorstwa do rozważenia zwiększenia współpracy regionalnej. I powiedział także, zapraszamy waszych przedstawicieli do odwiedzenia Mikołajowa i innych regionów Ukrainy, aby rozważyć perspektywy inwestycyjne i biznesowe oraz potrzeby humanitarne. Będziecie bardzo mile widziani i ułatwimy współpracę między naszymi regionami oraz udział waszego biznesu w odbudowie Ukrainy. Ukraina dąży do odbudowy i rozwoju, a taka współpraca regionalna może być bardzo skuteczna w osiągnięciu tego celu, tworzenia miejsc pracy i poprawy jakości życia ludzi, powiedział Kuleba. Także tu jest też zachęta taka, że no, słuchajcie, no tutaj możecie przyjeżdżać i współpracować, tak? My jesteśmy za, no i czekamy na wasz ruch, ja bym tak powiedział. Powiedział, że no to jest dobry czas na pogłębienie więzi handlowych i powiedział, że istnieje duże zapotrzebowanie w budownictwie, w odbudowie przemysłu, w energii odnawialnej i innych obszarach. Także już nawet wskazał, co jest najbardziej potrzebne. Ale tutaj Chińczycy, no, jeśli chodzi o te sektory, to mają firmy i mają możliwości, żeby na Ukrainę wejść i odbudowywać ją w tych miejscach, tak? I oprócz tego spotkania jeszcze Kuleba poleciał do Hongkongu i tam spotkał się z szefem administracji Hongkongu, Johnem Lee, i tam zachęcał Johna Lee, aby on uniemożliwił Rosji wykorzystywanie Hongkongu, obejścia zachodnich sankcji nałożonych na Moskwę w związku z prowadzoną wojną na Ukrainie. I szef MSZ Ukrainy podkreślił, że te restrykcje są konieczne, aby osłabić potencjał Rosji do prowadzenia wojny i zabijania ludzi na Ukrainie. Podkreślił też, że rosyjskie machinacje nie powinny psuć reputacji Hongkongu jako wysoko rozwiniętej gospodarki liberalnej opartej na niezachwianym poszanowaniu praworządności. No też pojechał tam, bo jak wiemy, część tych i sprzętu i w ogóle tych kwestii finansowych, przepływów, no to przechodzi przez Hongkong. Więc
też tam się znalazł, żeby o tym porozmawiać. No myślę, że dosyć ciekawe miejsca wybrał Kuleba, żeby na tą wizytę w Chinach, nie taka typowa, że Pekin, tylko bardziej tu prowincje południowe, które są bardziej rozwinięte i też no, jeśli chodzi o przyszłościowo właśnie w odbudowie Ukrainy, no to te kontakty, które tam mógł nawiązać, albo rozmowy, które przeprowadził, no to być może mogą zaprocentować i to też na pewno będzie to widziane w państwach zachodnich, tak, że tutaj Ukraińcy właśnie z Chińczykami rozmawiają o przyszłej odbudowie kraju, no a to przecież my tutaj finansowaliśmy, my tutaj wspieraliśmy zbrojeniowo, tak, no i co dalej, więc myślę, że tutaj Ukraińcy grają no ciekawą dosyć grę na różnych frontach, no zobaczymy co z tego dalej wyjdzie. No tak jak mówię, myślę, że będzie kontynuacja. Zobaczymy też, bardzo ciekawa byłaby sytuacja pewnie, no jeżeli byśmy mieli zmianę w Stanach Zjednoczonych, no bo tutaj ta rola Chin, no wtedy by prawdopodobnie jeszcze wzrosła w tej całej układance rosyjsko-ukraińsko, właśnie amerykańsko-chińskiej. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Widać, że chyba i zarówno strona rosyjska, jak i na ten moment strona ukraińska będzie dążyła do jakichś dyplomatycznych rozstrzygnięć. Natomiast kiedy one się pojawią, to pewnie przed końcem roku zapewne nie. Natomiast co przyniesie przyszły rok, zobaczymy. Tak, ja jeszcze może mam jeszcze jedną rzecz, bo mam też chińskie komentarze z tej wizyty, bo byłem ciekawy, co w Chinach o tym piszą. I tak, niektórzy eksperci stwierdzili, że ta wizyta Kuleby wyraźnie pokazuje, że szczere wysiłki Chin w mediacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i ich wpływu na tę dalszą wojnę jako głównej potęgi na świecie, tak, czyli pokazanie, że tu Chiny jednak liczą się tak w różnych kwestiach wojen na świecie, no więc dlatego też Kuleba tutaj był. I dalej było też napisane w jednym z komentarzy, że jeśli Ukraina nadal będzie polegać wyłącznie na Zachodzie pod przywództwem USA, jak to miało miejsce w przyszłości, prawdopodobnie zostanie porzucona. Tak stwierdzono. Więc dlatego trzeba szukać tutaj w Chinach pomocy. Inny kontekst był taki na przykład, że fakt, że Donald Trump stwierdza, że natychmiast rozwiąże konflikt rosyjsko-ukraiński, jeśli obejmie urząd, to też niepokoi Kijów, tak powiedział jeden z ekspertów dla Global Times, Xi Hang z szanghajskiego China National Institute. Także Trump może zmusić Ukrainę do oddania suwerenności i terytorium, aby szybko osiągnąć porozumienie pokojowe z Rosją, co uczyniłoby z Ukrainy pionek w grze o władzę między głównymi państwami. To był jeszcze kolejny komentarz, a jeszcze z innych komentarzy był taki, że nie może w pełni polegać na Stanach Zjednoczonych, Europie i NATO i pilnie potrzeba znaleźć nowe siły wsparcia, tak twierdzą inni chińscy eksperci. Także też takie pokazanie, że tutaj Chiny mogą być jakąś, czy nie odskocznią, tylko jakimś innym po prostu filarem, na którym Ukraina może się wesprzeć, nie tylko na Zachodzie, bo tutaj jest taki przekaz, że na Zachód to cię oszuka zawsze, tak, i Amerykanie swoim kosztem, a Chińczycy to sprawiedliwie wszystko załatwią. Taka narracja była ze strony chińskich komentatorów. No ciekawe. Dobrze, możemy przejść do kolejnego. Ostatni temat chyba, tak? Tak jest, ostatni temat. Tak, dużo ostatnio się mówi, mamy zmianę, prawdopodobną zmianę, jeśli chodzi o przyszłą kandydatkę, czy kandydata właśnie z ramienia. Nie, zmiany to mamy, tylko pytanie jest, czy to będzie Harris, czy ktoś inny. Bo... Tak, mamy zmianę, tylko właśnie nie wiemy, czy nie jest to 100% pewne, czy to będzie Kamala Harris, ale wiemy na pewno, że kandydatem Trumpa na wiceprezydenta będzie J.D. Vance, więc sprawdziłem, co oboje z nich mówią na temat Chin, albo mówili, albo teraz ostatnio mówili, albo jakie
jakie mieli w ogóle działania związane z Chinami, bo to też wynika z ich historii. Okej. Generalnie można powiedzieć, że no, szykują się niezbyt dobre czasy dla Chin, jeśli spojrzymy na obu kandydatów, ale to zaraz może sobie ocenimy, z kim może byłoby gorzej. Zacznijmy może od Vance'a. No, Vance jest senatorem z Ohio i tak jak mówiłem, będzie kandydatem Trumpa na wiceprezydenta. I tak jak mówię, w kontekście Vance'a to mówi się o tym, że no, szykują się prawdopodobnie dalsze cła. W jednym z wywiadów powiedział: musimy zastosować pewne szerokie, zakrojone cła, zwłaszcza na towary przywożone z Chin, a nie tylko na panele słoneczne i sprzęt elektryczny. Musimy chronić amerykański przemysł przed całą konkurencją. Bo tutaj chodzi o to, że Chiny nas pokonują nie dlatego, że mają lepszych pracowników, ale dlatego, że są skłonne wykorzystywać niewolników. On tak określił, że tam w Chinach niewolnicza praca i oni pracują pół darmo i dlatego jest wszystko taniej, a to my musimy się temu przeciwstawić, no, z względów i dla gospodarki amerykańskiej, no ale z względów też moralnych. Ja bym to tak ocenił. Co dalej mówił? Popychamy inne narody w ramiona Chińczyków, ponieważ nie produkujemy wystarczająco dużo rzeczy, ponieważ bardzo często prowadzimy absurdalną politykę zagraniczną. Musimy być bardziej samowystarczalni. Nie lubię Chin. Nie podoba mi się, że Chiny ukradły wiele amerykańskich miejsc pracy. Powodem, dla którego to zrobili, bo podjęło złe decyzje. Ale to nasza wina i to jest coś, co możemy naprawić jako Amerykanie. I dalej też mówił, że twierdzi, że Chiny nie mogą budować klasy średniej kosztem Ameryki. No tutaj w zasadzie można podsumować. No już nawet powiedział w jednym zdaniu, no po prostu on nie lubi Chin. I tak, to już wiemy, jakie jest jego zdanie na temat Chińczyków. Tak samo Trump, jak i Vance popierają wysokie cła na Chiny i w wywiadzie dla programu informacyjnego CBS Face the Nation w maju Vance powiedział, że USA muszą zastosować powszechne cła na chińskie produkty. W efekcie będziemy produkowali więcej rzeczy w Ameryce, w Pensylwanii, Ohio i Michigan. No tutaj zdecydowanie odwołuje się tutaj do tych stanów w tak zwanym pasie rdzy, które kiedyś się rozwijały, dużo przemysłu było, no ale on upadł w zasadzie tak, no właśnie na rzecz no nie tylko Chin, ale generalnie Azji. Nazwał też Chiny największym zagrożeniem dla USA, nawiązując do swoich komentarzy z początku tego roku na temat konieczności zmiany kierunku zaangażowania Waszyngtonu z Europy na Azję. Powiedział, że Trump będzie negocjował z Moskwą i Kijowem, aby szybko zakończyć tę sprawę, tak aby Ameryka mogła skupić się na prawdziwym problemie, jakim są Chiny. Twierdzi też, że systemy obrony powietrznej Patriot, o które zabiega Kijów, są równie ważne też dla Tajpej. Ta broń jest potrzebna nie tylko Ukrainie. Gdyby Chiny miały na celu Tajwan, systemy rakietowe Patriot byłyby kluczowe dla jego obrony. W rzeczywistości Stany Zjednoczone obiecały wysłać Tajwanowi rakiety Patriot warte prawie $900 milionów, ale dostawa tej broni i innych niezbędnych zasobów została poważnie opóźniona, częściowo z powodu niedoborów spowodowanych wojną na Ukrainie. Tak też napisał. Także no tu w kontekście Tajwanu widać, że jest skłonny do obrony i widzi, że trzeba też tam alokować więcej środków, no bardziej tam niż na Ukrainie. No to akurat jest dla Ukraińców zła wiadomość. Gdyby na przykład ta dwójka Trump i Vance wrócili, to Trump wróciłby do władzy, Vance byłby nowy, tak, ale tak wyglądają jego komentarze. Czy chcesz jakoś, Paweł, skomentować, czy dopiero po Harris? Wiesz co teraz, bo wydaje mi się, że jeszcze jednego tematu nie poruszyłeś. No pamiętajmy tą historię Vance'a, skąd jak gdyby pochodzi, to uzależnienie matki od narkotyków, tą jego walkę z narkotykami. No i tutaj oczywiście oskarżenia Chin, jeżeli chodzi o tak naprawdę, no on uważa, że Chiny celowo produkują tutaj komponenty do różnego rodzaju narkotyków, tutaj często ten fentanyl jest wymieniany, zaopatrując te meksykańskie gangi w te półprodukty, no i że trzeba walczyć z Chinami
bo Chiny nic nie robią i celowo niszczą naród amerykański. I to jest bardzo takie populistyczne i on jest w tym oczywiście wiarygodny, bo jak gdyby ze względu na swoją... Spotkał się na historię rodzinną. I to jest też wytłumaczenie dla wielu Amerykanów, dlaczego na przykład ich córka, syn ma problemy. No i odpowiedź jest taka, że to nie, że te osoby miały problemy i to gdzieś coś trzeba było, na przykład moja wina, bo na przykład tam wiesz, w dzieciństwie coś nie było halo, czy nieodpowiednia opieka, tylko raczej wskazuje wroga od razu, wiesz, że Chiny zniszczyły życie twojego dziecka, twojej rodziny, twoich bliskich. No to bardzo rezonuje i tutaj on nie ustaje w tych atakach. W każdej wypowiedzi prawie, jeżeli jest tylko na temat narkotyków, to pada słowo Chiny. To jest jak gdyby, jest takie powiązanie i to mocno trafia do opinii publicznej, bo tutaj większość Amerykanów jest przekonana o tym, że to Chiny stoją za tą falą i tą katastrofą, wiesz, z którą mamy do czynienia, która, no powiedzmy szczerze, jest jednym, może nie wiem czy głównym, ale jeżeli byśmy mieli tam kilka jakichś głównych problemów Stanów Zjednoczonych, no to ona jest bardzo, bardzo wysoko. No tak, ja czytałem, że chyba nawet 100 000 osób rocznie ginie. No to są jakieś umiera, to są jakieś przerażające statystyki, tak? Tak, zgadza się, masz rację, o tym, tu akurat w mojej notatce nie przygotowałem, ale zgadza się, tak, on o tym kwestii narkotyków i fenantylu też wspomina często, tak, ale to już nie tylko on, Trump też lubi do tego. Tak, tylko wiesz, dlatego też, tak jak mówię, on jest bardziej wiarygodny niż Trump, tak? No, robił to jeszcze jak był przeciwnikiem Trumpa, no bo pamiętajmy, że on nie był zwolennikiem, dopiero od któregoś momentu zmienił zdanie dotyczące właśnie Trumpa, ale no zawsze patrząc na jego tamtą biografię, no to te jego wypowiedzi dotyczące Chin, no to nie uległy zmianie. On uważa, że celowe działanie, no a te wypowiedzi oficjalne chińskie mówią, że nie ma problemu, bo oni przecież nic złego nie robią. Produkują komponenty medyczne czy chemiczne, każdy może je kupić i oni nie widzą problemu. Obwiniają rząd Stanów Zjednoczonych, że nie potrafią sobie poradzić, no bo przecież w Chinach nie ma tego problemu, tak? I tutaj jak gdyby pokazują, że my nie mamy problemu, to dlaczego wy macie problem, tak? Przecież to u nas też powinien być problem, skoro my to produkujemy. No, zgadza się, no tak, taka jest retoryka. Okej, czy przechodzimy do Harris? Tak. Dobrze. Co Kamala Harris mówi o Chinach i generalnie kwestiach spraw międzynarodowych i gospodarczych? Ona jest akurat taka bardziej sceptyczna do wojny handlowej z Chinami, bo tutaj Vance to akurat tak oni o cła i tam nawet mówią 50-60%, tam już takie padają procenty wysokie, a Harris mówi, że jej zdaniem niezawodnym wzmacniaczem komunikatów na temat administracji Chin i stanowiska jest ona i one pokrywają się w dużej mierze z tym, które zajmuje Biden i ona też jako wiceprezydentka obecnie i jako senatorka krytykowała podejście Trumpa do Pekinu, mówiąc o ówczesnym wiceprezydencie Mike'u Pence'owi podczas debaty wiceprezydenckiej w 2022 roku, że Trump przegrał tę wojnę handlową i że jego cła szkodzą amerykańskiej gospodarce i nie przywracają równowagi w stosunkach USA-Chiny. Także jej zdaniem te cła to nie jest dobry pomysł, ale za to jest za tak zwanym de-riskingiem i podobnie jak inni urzędnicy administracji, Harris opowiada się za de-riskingiem z Pekinem, polityką, która ma zachęcić do zmniejszenia stopnia, w jakim gospodarki zachodnie i amerykańska są zależne od Chin, czyli po prostu przenoszenie części tego przemysłu, części produkcji do innych państw azjatyckich, tak żeby nie uzależniać się tylko od Chin. No ale nie, to nie jest mowa o tym, że tylko
że całkowicie odejść od Chin i o cłach też raczej nie ma za dużo mowy. Tylko cła, bo tam, gdzie są potrzebne, tak jak wprowadził je Biden. No, wspiera też Ujgurów i Hongkong. Harris otwarcie wypowiada się na tematy drażliwe w kwestiach związanych ze Stanami i Chinami. Regularnie pracowała nad ustawodawstwem jako senatorka, promując prawa człowieka w Hongkongu. Uczestniczyła też w pracach związanych z ustawą o polityce łamania praw człowieka wobec Ujgurów, co upoważniło wtedy rząd Stanów Zjednoczonych do nakładania sankcji na zagraniczne osoby i podmioty odpowiedzialne za łamanie praw człowieka w Xinjiangu. Także temat, no to jest bardzo drażliwy temat dla Chińczyków, a ona tak aktywnie działała w tej kwestii. Jeśli chodzi o Tajwan, to nie mamy żadnych tych zapisów, żeby ona odwiedziła gdzieś Tajwan jak dotychczas albo Chiny, ale podczas swojej kadencji jako senatorka czy jako prokurator generalny Kalifornii, ale sygnalizuje generalnie, że administracja Harris prawdopodobnie będzie kontynuować nieoficjalne wsparcie dla samorządnej wyspy, szczególnie w obliczu rosnących chińskich zagrożeń militarnych. Między innymi we wrześniu 2022 roku powiedziała: będziemy nadal wspierać samoobronę Tajwanu zgodnie z naszą długoletnią polityką. Więc wygląda na to, że kwestia Tajwanu to trochę jest niezmiennie, czy republikanie, czy demokraci. Tu trzeba bronić wyspy, bronić Tajwanu. I z ostatniego tematu ona też krytykowała ostatnie ciągłe nękanie filipińskich statków okrętów przez Chiny na wodach Manili na Morzu Południowochińskim. To mówiła między innymi też podczas wizyty na Filipinach w 2022 roku. I podczas tej podróży Harris odwiedziła wyspę sąsiadującą z wodami, na których chińska Straż Przybrzeżna regularnie grozi filipińskim misjom zaopatrzeniowym, do swojej tam placówki wojskowej na drugiej ławicy Tomasza i potępiła zastraszanie, przymus Pekinu w tym regionie. Także generalnie jakbyśmy spojrzeli na Harris, to wydaje się, to będzie taka kontynuacja aktywności Bidena, bez jakichś wielkich takich ruchów niespodziewanych, tylko że tak, bronimy tutaj regionu, bronimy naszych sojuszników, tam gdzie potrzeba, to tak, nakładamy cła, tak jak w sektory na przykład energii odnawialnej, gdzie się czujemy zagrożeni, przypuśćmy, no ale to nie będą cła w stylu, że teraz na wszystko nakładamy kilkanaście procent czy kilkadziesiąt procent ceł, tak jak przynajmniej teraz retorycznie mówi Trump i Vance. Tutaj wiesz co, może się to zmienić, jeżeli chodzi o te cła, bo wydaje się, że patrząc na Bidena i te pierwsze jego wypowiedzi, a w stosunku do tego, co się obecnie dzieje, no to widać, że tak powiem, pozycja Trumpa i te ataki ze strony republikanów powodują, że Stany Zjednoczone wprowadzają te cła. Pewnie jakby nie było tej krytyki, to może nie mielibyśmy tych ceł, tak? Ja tutaj bym widział ten wpływ i może się też okazać, że tutaj, jeżeli chodzi o Harris, czy też demokratów ogólnie, oni się zradykalizują, bo dane pokazują, że jest ten problem, jest to wyzwanie. No i ta konfrontacja, że tak powiem, z Chinami jest troszeczkę taka nieubłagalna, tak? Znaczy taka, bo tutaj Stany Zjednoczone w tym momencie nie są w stanie konkurować na rynku globalnym, a więc muszą się posuwać często do innych metod. No i cła są takim jednym oczywiście z metod, z technik obronnych. No zobaczymy, wiesz, jak to będzie, bo wiesz, Trump daje takie proste często recepty dla tych osób, które pracują w tych sektorach, w których te chińskie produkty wypierają na przykład amerykańskie, nie? Mówi, dlatego zobaczcie, jakbym ja rządził, wprowadziłbym cła, nie byłoby problemu. By było tak, nie? Strykam, od następnego tygodnia są cła i nie macie problemu, nie? Bo wasze produkty byłyby... Są konkurencyjne, tak już na tak, rynku. Nie?
No i tu jest problem, tak, moim zdaniem, że no teraz Harris i Biden być może jeszcze właśnie posłużą się tymi cłami jeszcze przed tymi listopadowymi wyborami, tak? Czyli ja bym się jeszcze spodziewał kontynuacji. Dodatkowych, tak? Tak. No tak się mówi też o tych cłach, które były w tym roku, że to już w ramach kampanii one zostały pokazane, że tutaj my też walczymy z Chinami, tak? Przeciwstawiamy się Chinom, więc zobaczcie, nie? Na samochody elektryczne 100%, tak? Więc tu sektor samochodowy jest bezpieczny, powiedzmy, tak? Tak, szczególnie, że dane z gospodarki, które są za drugi kwartał, płyną dobre, a więc można by się pokusić, to mogłoby nie zaburzyć tej gospodarki, jeżeli odczyty inflacyjne, co prawda one są trochę powyżej jeszcze tego, jak oczekiwałby Fed, ale i tak trend jest spadkowy, no jeżeli by się okazało, że mielibyśmy obniżkę, tą wrześniową stóp procentowych, to ja bym nie wykluczał, że równocześnie wprowadzono by jeszcze dodatkowy jakiś mechanizm, taki typowo pod wybory, wiesz, pod konkretną grupę. Znaczy grupa by wiedziała, że to jest pod nich, ale i tak by się cieszyli, nie? Na zasadzie takiej, wiesz, byłoby takie rozbicie, nie? Że to Trump miał wprowadzić, a to już jest wprowadzone. Więc ten argument, że głosujmy na niego, bo on wprowadzi, odpada, tak? Trzeba z innego powodu głosować. Tak, no ja wtedy myślę, że Trump jeszcze podbije więcej. No, wiesz, no jeżeli tu nie trzeba dużo, no jeżeli po prostu zostaną wprowadzone i te chińskie towary przestaną być konkurencyjne, przestaną być, że tak powiem, nie będzie tej cenowej przewagi, no to za bardzo nie ma co, że zrobimy więcej, to i tak nie ma znaczenia, bo to się wtedy nie będzie sprzedawać na rynku amerykańskim, o to chodzi. Tak, no myślę, że ten temat chiński to będzie cały czas wracał w kampanii. Tak? No, dużo się mówi o polityce wewnętrznej też w kampanii, to co się dzieje, różnych problemach wewnętrznych, czy o bezrobociu, czy temat opieki zdrowotnej, który też wraca zawsze. No to zresztą jest skomplikowane akurat w Stanach Zjednoczonych i tu nie widziałem jakoś tam Trumpa, bardziej Trump to idzie w ten temat właśnie tutaj odbudowania gospodarczego. Tak mi się wydaje. Ale wiesz co, z tymi Chinami akurat tu tak moim zdaniem sprytnie łączą te wewnętrzne, bo i ta plaga właśnie opioidów jest połączona z Chinami. No przecież Vance mówi, że my nie możemy wygrać, jeżeli my musimy po prostu zniszczyć albo zablokować Chiny, Chiny komunistyczne i tam bardzo łatwo też podejmuje, że tam są łamane prawa człowieka, no wszystko robi tak jak kiedyś Związek Sowiecki był takim, wiesz, komuniści to zło, tak, to tutaj teraz oni wracają, komuniści to zło, ale nie ci komuniści, powiedzmy, bo już nie ma tych rosyjskich teoretycznie, tylko ci komuniści chińscy. No i to się pokazuje, że całe zło to z tych Chin. Tak? I teraz my się zajmujemy jakąś tam Ukrainą, przecież to bez sensu. Jak tutaj Chiny niszczą naszą tkankę społeczną, trzeba walczyć z Chinami wszystkimi siłami. I to moim zdaniem bardzo mocno wybrzmiewa. Tak, no zgadzam się i myślę, że to, tak mówię, będzie kontynuacja tego, bo i społeczeństwo amerykańskie już to zauważyło, tak, że te sprawy międzynarodowe, które oni tak trochę zawsze na boku, bardziej ich interesowało co na miejscu, tak. No ale ci politycy pokazali, że no problem to nie, no wiadomo, problem jest wewnętrzny, na przykład, że ten konkurent złą politykę prowadził, no ale tu zawsze to Chińczycy. Tak, ale wiesz, właśnie tak, że my nie jesteśmy konkurencyjni, trzeba chronić własny rynek, trzeba chronić obywateli i wszędzie, zauważ, tak jak rozmawiamy o tym, nie wiem, o rynku samochodowym, Chiny się pojawiają. Jeżeli rozmawiamy o produkcji jakiejś przemysłowej, Chiny się pojawiają wśród, tak? No, że to zło to Chiny, tak? I to jest takie, wiesz, taka łatka, wszystko co złe to Chiny, tak? Narkotyki Chiny, tak? Dotacje Chiny. Metalurgia też. Metalurgia, tak, że nam siada Chiny, nie? A więc jeżeli wyeliminujemy, to jak gdyby wniosek jest taki, po co my się skupiamy na całym świecie i tam, nie wiem, jakimś tam, powiedzmy, Bliskim Wschodzie, Europie, jak my mamy tak naprawdę jednego przeciwnika, który niszczy
nasze społeczeństwo niszczy naszą gospodarkę, to skoncentrujmy się tutaj na tej konfrontacji. To moim zdaniem bardzo, bardzo przebija we wszystkich przemówieniach. No i myślę, że jeżeli byłaby ta prezydentura Trumpa i Vance'a, to ta polityka na pewno byłaby konfrontacyjna, no i tu należałoby się liczyć, że zostałyby w stosunku do Harris, może jakaś gorąca faza konfliktu by nie była, natomiast jakaś taka zimna wojna czy gospodarcza taka konfrontacja to na pewno. Przyspieszenie na pewno, tak? Tej wojny handlowej, tak? No bo to nie zaczęło się od Trumpa, prawda? Ale Trump ją przyspieszył, tak? Tak, bo oni pokazali, to jest wróg, to jest ten zły, no i teraz wszyscy ludzie, no dobrze, no to coś zróbcie. No to oni muszą przynajmniej coś pokazać, że my próbowaliśmy, robiliśmy, wprowadziliśmy cła, zakazaliśmy tego, nie? Więc tutaj muszą być jakieś działania, no bo taka jest jak gdyby retoryka, tak? Obu panów i ogólnie partii w tym momencie republikańskiej. Tak jest. Dobrze, to z mojej strony już wszystko. Dajcie znać, czy tematy były ciekawe, interesujące, czy może czegoś brakowało, czy jest jakiś inny temat, który byście chcieli usłyszeć, to też dla Was przygotuję. I ja bardzo dziękuję za spotkanie, dzięki wszystkim słuchającym, dzięki Paweł za dyskusję i do zobaczenia w następnym tygodniu, w niedzielę o 9 rano, standardowo. Dzięki, trzymaj się, dziękuję słuchacze, widzowie, cześć. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie do końca. To dzięki Wam ten kanał ma szansę się rozwijać tak jak dotychczas. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze pomagają nam rosnąć. Jeszcze raz dzięki.